czasach, kiedy nawet deszcz opodatkowali, prawdziwie darmowych rzeczy nie ma. Tyczy się też to VPN-ów. Świetnym przykładem jest rozszerzenie FreeVPN.1, które robi zrzut ekranu każdej strony, którą odwiedzasz. Google oczywiście dało im order uśmiechu. Nawet jeśli zapłacimy za VPN, to nie wiadomo, co oni zrobią z naszymi danymi. Mogą twierdzić, że nie przechowują naszych danych, może to nawet być prawda, ale zagrożenie tego, że instytucje rządowe mogą od nich zażądać wprowadzenia backdoora, jest realne. Z trzeciej strony, jeśli planujesz używać VPN-a, żeby uzyskiwać lepsze ceny za subskrypcje, bilety albo dla innego katalogu Netflixa, to w sumie bez różnicy. Oto jakie cechy powinien mieć prawdziwie bezpieczny VPN. Po pierwsze, anonimowa płatność, na przykład gotówką albo kryptowalutami. Po drugie, minimalne informacje. Tutaj dobrym przykładem jest Mullvad. Jedyne dane, jakie wymieniasz z Mullvadem, to numer konta, który wygenerowałeś na ich stronie. Po trzecie, powinien mieć siedzibę w państwie, które nie jest częścią sojuszu Pięciorga Oczu, teraz już nawet 14, oraz nie jest państwem dyktatorskim. Nie daje to pewności, że dane z VPN-u nie wpadną w niepowołane ręce, ale znacznie zmniejsza na to szanse.